dni praktycznie nie śpił, bo śpił rwą cały mokry, więc w nocy po prostu się tylko trzęsę i myślę o tym, żeby się zaczęło już rano i było jakieś zadanie, gdzie się można trochę przynajmniej rozgrzać. Znaczy nie, że się poddam, bo ja numerka nie oddam, nawet jak nogę łamię. Najpiękniejsze przygody mają swój początek w marzeniach. Kiedy w głowach młodych ludzi kiełkują myśli o życiu pełnym wyzwań, którym sprostają jedynie najlepsi, o sukcesach, które smakują wybornie w ciszy, jaka im towarzyszy. Odpowiedzią może być tylko grom. 2 razy w roku na południu Polski odbywa się selekcja, czyli sprawdzian, którego zaliczenie otwiera drogę do służby w zespołach bojowych jednostki GROM. To kilka długich dni i nocy spędzonych na marszu przez polskie góry. Przedstawiamy wam historię chłopaków, którzy podjęli próbę i postanowili zawalczyć o swoje marzenia. Nie ma jednego profilu człowieka, którego my szukamy. Tak naprawdę szukamy ludzi zdeterminowanych, takich, którzy są wysoko zmotywowani, którzy mają odpowiednie przygotowanie fizyczne do wykonywania ciężkiej służby i tacy, którzy są w stanie osiągać rzeczy niemożliwe. Selekcja zaczyna się od oceny sprawności fizycznej kandydatów. Instruktorzy z GROM-u sprawdzają ich zwinność, szybkość oraz na przykład to, czy nie mają lęku wysokości. Ochotnicy poddawani są również testom psychologicznym, bo mocna psychika jest tu tak samo ważna jak silne mięśnie. W procesie selekcyjnym instruktorów wspierają naukowcy, którzy testują wytrzymałość i motorykę kandydatów. Zebrane w ten sposób wnioski wykorzystywane są do stworzenia profilu idealnego żołnierza GROM-u. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą wszystkie testy, otrzymują zaproszenie do górskiego etapu selekcji. Sześć dni kandydat jest poddawany dużemu wysiłkowi, gdzie sprawdzana jest jego determinacja, motywacja, gdzie sprawdzany jest jego odporność na stres, odporność na ujemny bilans kaloryczny, odporność na brak snu, a także poddawany jest ciągłemu sprawdzaniu jego umiejętności kognitywnych, jak się uczy, jak przyswaja wiedzę teoretyczną i praktyczną. J hashtag 4, S małe równa się 0, S równe 0 po prostu i G duże 3 i D duże. Okej, to jest pomysł. Wiedziałem, że tutaj czeka mnie coś bardzo ciężkiego, czego do tej pory na pewno jeszcze nie przeżyłem.
Żaden wysiłek nigdy nie zmusi mnie do takich poświęceń jak ten tutaj. Przebiegłem maraton, przebiegłem półmaraton, biorę udział w zawodach zapaśniczych i nie tylko. I nigdy nie było to aż tak ciężkie. Bardzo dużo się tutaj chodzi. Jak widzicie, to są Bieszczady, no, teren pełen wzniesień, gór. No, takiej ilości kilometrów jak w ciągu tych 5 dni, no to w życiu nie zrobiłem i nawet nie wiem, czy da się do tego przygotować. To jest połączenie i wytrenowania na przestrzeni lat i silnej głowy. Już jakby nie wiem dokładnie, ile mogliśmy kilometrów zrobić, ale podejrzewam, że około 30 kilometrów w górach to jest bardzo dużo. Cały czas podejścia strome. No i tam miałem kryzys taki. Aczkolwiek nawet mimo, że miałem ten kryzys, to nie przyszło mi do głowy, żebym się poddał. Każdego dnia pokonują kilkadziesiąt kilometrów po górskich szlakach i bezdrożach. Wykonywania zadań nie ułatwia im głód i narastające zmęczenie. Wykańczająca jest też minimalna ilość odpoczynku. Wystarczy, że kandydaci ledwo zmrużą oczy, a już muszą stawić się na zbiórce. Sen jest bardzo utrudniony, po pierwsze ze względu na temperaturę i przez to, że jesteśmy cały czas mokrzy, więc ciężko zasnąć w takich warunkach. Po drugie, instruktorzy też dbają, żebyśmy się w nocy nie nudzili i co jakiś czas nas budzą i robią rozruchy, rozgrzewki, testy psychologiczne, także się nie nudzimy w nocy. Nie odczuwam aż takiego głodu, nawet w sumie średnio czuję głód teraz, aczkolwiek jakby mi ktoś dał coś ciepłego, no to bym to zjadł. Na jedzenie trzeba cierpliwie czekać. W końcu jednak instruktorzy pozwalają na posiłek. Przyznam, że bałem się dzisiejszego dnia. Tak. No bo cel z pierwszych 2 dni to był mój jedyny cel, nie? Aby czekać do żarcia. czemu się bałem, bo Jak ruszyliśmy, to przez to, że nie mam tego paska na klacie, wiesz? No. To myślałem, że dzisiaj nie dam rady. Kandydaci żyją w takiej bańce informacyjnej, nie wiedzą, jakie zadania będą wykonywać, nie wiedzą, kiedy te zadania się zaczną i nie wiedzą, kiedy zadania się skończą. Nie mają wiedzy, jaka jest godzina, też działają bez zegarków, nie mają też wiedzy, jak długo będą maszerować i też nie wiedzą, co będzie następnym zadaniem. przede wszystkim pogoda, która na pewno nie działa na naszą korzyść. Od samego początku praktycznie padał śnieg bądź śnieg z deszczem. Temperatury w nocy były mocno na minusie. Dodatkowo pierwszy raz uczestniczę w takich zadaniach zespołowych, które dzisiaj miały miejsce. Na mojej poprzedniej edycji tego nie było, także to jest całkowita nowość też dla mnie. Po 5 dniach tak naprawdę myślałem, że organizm w jakimś stopniu da radę się zaadaptować do tego zimna i mokra. Jednak to jest niemożliwe. Tym bardziej, że jakby ilość ubrań, które mamy ze sobą, jest ograniczona, więc każdego dnia zużywamy kolejne ubrania i żeby nam zostało do końca, no to musimy coraz więcej chodzić w tych mokrych. Już od 2 dni praktycznie nie śpię, bo śpiwór mam cały mokry, więc w nocy po prostu się tylko trzęsę i myślę o tym, żeby się zaczęło już rano i było jakieś zadanie, gdzie się można trochę przynajmniej rozgrzać. Najgorsze są postoje i bezruch. Paradoksalnie, ćwiczenia i maszerowanie pomagają przetrwać kandydatom, rozgrzać ich wyziębione ciało, pobudzić zmęczony umysł. Niestety nie każdy wygrywa walkę z własnymi ograniczeniami. Ten, kto nie jest w stanie iść dalej, musi oddać swój numer startowy. Wiadomo, że też w moim przypadku wahałem się mocno, jeszcze zjedliśmy kolację. To pierwszy posiłek po tych 2 dniach.
No i wahałem się, no ale no i stwierdziłem, że to może prześpię się z tym i no, będzie lepiej. Ale niestety pobudka i jakiś tam trucht i już wiedziałem, że no nie będę w stanie po prostu. Nie chcę też spowalniać grupy, nie wiem, czy w ogóle była możliwość, że tak czy inaczej by mnie instruktorzy nie wyeliminowali. Będziesz jeszcze raz tam zrobił? Tak, oczywiście będę jeszcze raz próbował. Wiadomo, że było przykro, było w głowie walka z myślami, czy na pewno, czy oby na pewno dobrze robię, ale no, myślę, że podjąłem słuszną decyzję, no bo jakby, no nie po prostu nie jestem w stanie jakby chodzić normalnie. Tutaj z kolegami rozbili okodowisko, cały czas otwierał mi ten ból kolana. Tak naprawdę jak szedłem, to jeszcze było ok, ale jak się zatrzymałem tutaj, można powiedzieć, że robiliśmy to porządzenie, ogarnialiśmy stopy i tak się zostało mi kolano, że jak wstałem, no to już nie mogłem zgiąć kolana. Każdy tutaj walczy jakby o swoje marzenia, do czegoś jakiś duży trud tutaj włożył, bo już tam jakby parę etapów przeszedł i też na pewno przygotowywał dłuższy czas do tego i jest to bardzo trudna decyzja. Instruktorzy na każdym kroku kuszą kandydatów wizją ciepłego posiłku czy noclegu w wygodnym hotelowym łóżku. Jestem już mentalnie nastawiony, że muszę to przetrwać. No. Jak Państwo widzą, że jak Państwo zobaczą na mój sprzęt, ja jestem cały mokry. Wszystko mam mokre. Tak naprawdę już podejrzewam, że mam takie odciski na stopach, że no, szkoda gadać. Przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne w procesie selekcji. Jednakże nie zawsze samo to przygotowanie fizyczne wystarczy. Z mojego doświadczenia duży aspekt tutaj ma przygotowanie psychiczne i tak zwane kolokwialnie, że selekcja się nie przechodzi nogami, a przechodzi się głową. Najbardziej to właśnie widać na etapie górskim, bo mieliśmy różnych kandydatów z różnymi profilami sportowymi, od wyczynowych sportowców, którzy biegali maratony górskie, przez osoby, które ze sportem mieli mało do czynienia. I okazało się, że osoby, które były w teorii bardzo dobrze przygotowane fizycznie, odpadały z tego procesu, ponieważ dyskomfort, z jakim się spotkali na tym procesie selekcji, przeszkadzał im na tyle, że nie byli w stanie tego pokonać. Czeka na mnie moja dziewczyna. Obiecała mi, że wrócę w sobotę albo w niedzielę rano. No i mam nadzieję, że spełnię tę obietnicę, że mi się kłócało. Nie wylewaj tak tej wody, bo zaraz nie starczy dla kolegów. Co, mamy nieograniczony zapas? Nie no, wiesz, króleczka się jemu na pewno starczy. Tak, regularnie się pytają, czy rezygnujemy. Nie kusi coś takiego. Wiem, że instruktorzy robią to specjalnie, żeby poddać nas wątpliwość, sprawdzić naszą motywację, także każde takie pytanie z ich strony jeszcze bardziej mnie upewnia w tym, że nie chcę tego numeru oddać. Jest dużo teraz różnego rodzaju programów robionych przez byłych żołnierzy wojsk specjalnych, które są specjalnie dedykowane do tego, żeby się przygotować do selekcji. No jest to jedna z dróg. Jest też kurs JATA, która przygotowuje od, można powiedzieć, początku do końca pod selekcję do jednostek wojsk specjalnych. Ale też można samemu się przygotowywać, mając czy to jakąś swoją wiedzę na temat przygotowania sportowego, bądź też
korzystając z jakichś trenerów. Nie jest to proces mocno skomplikowany, bo wymaga tak naprawdę przygotowania się w obrębie wytrzymałości tej fizycznej, czyli mówimy o wytrzymałości biegowej, mówimy o wytrzymałości siłowej, więc takich programów jest bardzo dużo teraz w internecie i można po prostu z tego korzystać. Na pewno trzeba się do tego przygotowywać, bo to jest jakby bardzo ważne. Taki proces przygotowawczy nie powinien trwać krócej niż 3 miesiące przed selekcją dla osób, które coś już robiły. Osoby, które nie robiły, to myślę, że to będzie od pół roku do roku. To jest ten aspekt fizyczny. Jeżeli chodzi o aspekt psychologiczny, jak do tego się przygotować, to tak naprawdę myślę, że ekspozycja na różne trudne sytuacje. Mogą być to sytuacje szkoleniowe, czyli chociażby takie szkolenie jak szkolenie nurkowe, szkolenie spadochronowe, czy też inne sytuacje, które wymagają od nas wyjścia spoza strefy komfortu. Ja ogólnie wychowałem się w filmikach selekcja, które puszczali chyba na początku lat 2000, gdzie major Krups wtedy prowadził te selekcje, na TVP to wtedy puszczali. Ja sobie tak wyobrażałem selekcję, że tam właśnie się głównie chodzi, że grupa tych ludzi tak naprawdę cały czas jest razem, cały czas chodzą i tylko te kilometry robią, nie? A teraz widzę, że przynajmniej w jednostce GROM, jak to wygląda, że ta selekcja jest inna. Bardziej, mam wrażenie, obciąża właśnie psychikę niż tyle, co fizykę. Dużo bardzo podcastów oglądałem z byłymi operatorami GROM-u czy innych jednostek specjalnych, takich jak JWK. I dużo ciekawych rzeczy też się tam dowiedziałem. Między innymi takie wywiady z byłym operatorem GROM-u Motylem, bo tak jakoś mi tak teraz przychodzi do głowy, że to są bardzo fajni, poukładani ludzie, też w przyszłości sportowcy, którzy może niektórzy nie mieli jakiegoś pomysłu na siebie, inni mieli, ale koniec końców właśnie dążyli do tego, żeby być w tym gromie, no i mają teraz bardzo fajne życie, w sensie, że spełnili się. Codziennie biegałem, to były różne dystanse od sprinterskich po 20, nawet 30 parę kilometrów. Dodatkowo 3 razy w tygodniu siłownia, 2 razy w tygodniu basen, raz na 2 tygodnie bądź na 3 tygodnie też jakiś wyjazd w góry, w Bieszczady, żeby potrenować trochę nawigację. Byłem też na paru szkoleniach komercyjnych prowadzonych przez byłych żołnierzy specjalnych, żeby właśnie potrenować nawigację, bytowanie w górach. No i co jeszcze? Czytałem sporo motywacyjnych książek, takich, żeby wzmocnić ten taki mental. I no wiadomo też, dieta była dopięta na ostatni guzik, żeby się przygotować na to, że tutaj raczej działamy na deficycie kalorycznym, więc chciałem też przygotować organizm, żeby potrafił sobie poradzić w takich warunkach. Powiem pani, jak się czułem nawet po przejściu pierwszego etapu fizycznego, to bardzo mocno wzrosła moja samoocena. I wydaje mi się, że będę siebie postrzegał jako lepszą osobę, jakąś dużo bardziej wartościową, jeżeli to ukończę. Kryzys podczas selekcji pojawia się zawsze. W czasie selekcji staramy się odwzorować pewne stresory, żeby sprawdzić, czy kandydat jest w stanie to wytrzymać. Prędzej czy później kandydaci odczuwają spadek sił i motywacji. Niektórzy znajdują w sobie siłę, by to przetrwać. Dla innych niewygody selekcji stają się nie do zniesienia. Mokre ubranie staje się zbyt niewygodne, plecak za ciężki, a poranione i opuchnięte stopy nie mieszczą się już w bucie. Codziennie mam swój kryzys, niestety, ale tak naprawdę największy kryzys przyszedł chyba drugiego dnia. Przez to, że przewyższenia, które pokonywaliśmy, było chyba największe i pogoda też nie sprzyjała. Był moment, chyba to był 4. dzień. To był 4. dzień, gdzie chyba podbiliśmy, nie wiem, z 6 albo 7 szczytów, które były gdzieś tam naprawdę strome. I był moment, że się zatrzymywałem, odwracałem się do tyłu i mówiłem, Boże, niech to się skończy, nie?
w moim przypadku tak niefortunnie się trochę złożyło, że pierwsze 2 dni tak naprawdę byłem, powiedzmy, taki stan przedgrypowy miałem. I miałem dużo bólów mięśni, kości, ale jakoś to przewalczyłem. O dziwo choroba minęła i nawet powiem szczerze, że teraz już jest, bo w zasadzie to jest 5. dzień selekcji i czuję się znacznie lepiej niż czułem się pierwszego dnia. To jest taka szansa, jakbym teraz odpuścił, musiałbym wszyściutko od nowa zacząć. I ja nie jestem z tych osób, które odpuszczają. Po kilkudniowym ekstremalnym wysiłku instruktorzy stawiają przed kandydatami kolejne wyzwanie. Mają samotnie pokonać górską trasę o długości maratonu. Teraz tracisz na moją ze mną rozmowę, tracisz czas. I tyle. To jest tak trudno do zrozumienia, chłopaki? Każdy z was nie idzie grupowo, znaczy nie idziecie grupowo tutaj, każdy indywidualnie idzie i pracuje na siebie. Nie tylko patrzymy na waszą tężyznę fizyczną. Okej, zasuwaj. Przeciwnikiem na ich drodze jest czas, zmęczenie i słabości, które na tym etapie selekcji dają o sobie znać ze zwielokrotnioną mocą. Rozpoczął się w środku nocy. Instruktorzy obudzili nas słuchami petard. Mieliśmy 5 minut, żeby się podebrać. Później szybka zbiórka, instrukcje od instruktorów i ruszyliśmy. Tak naprawdę nie wiedząc, o której godzinie startujemy, jaki mamy limit czasowy, jaka trasa nas czeka i gdzie skończymy. Także to było najbardziej dobijające. No tak naprawdę mieliśmy tą świadomość, że to już jest ostatni etap, więc jakby niepowodzenie podczas maratonu skutkowało z przypuszczeniem tych 5 dni poprzednich. To nas tym bardziej motywowało. No już wiedzieliśmy, że to jest taki ostateczny sprawdzian i jeszcze tylko dojdziemy do końca i już osiągniemy ten nasz cel. Nie wiem, czy wszedłem dopiero instruktor zadecyduje, ale no nawet jak się nie wyrobiłem w czasie, to wygrałem coś więcej, bo naprawdę nie sądziłem, że jestem w stanie przesunąć tak daleko swoje granice, które i tak już były bardzo daleko postawione. To przez ostatnie 10 km odbiegłem z tą kontuzją, żeby tu zdążyć. No i wszystko się okaże na zakończeniu, tak. No, piszczel mnie zaczął boleć w prawej nodze. No i przez to nie mogę w ogóle podnieść stopy do góry, co utrudnia w ogóle marsz, jakiekolwiek zejścia z gór, bo wtedy obciążenie jest największe na jednej nodze. No i utrudnia to po prostu funkcjonowanie, szczególnie na takim maratonie, gdzie jest limit czasu, jest bardzo dużo kilometrów, trudny teren, więc no nie było łatwo. Może głupio to zabrzmi, ale trzeba dużo rozmawiać z samym sobą w głowie, żeby po prostu nie wkręcić sobie jakichś myśli dziwnych, żeby właśnie nie zasnąć podczas marszu, bo to też się zdarza. No, trzeba ze sobą rozmawiać, myśleć o jakichś innych rzeczach niż ten marsz, niż ta selekcja. Nie wiem, choćby budowanie pokoju nowego albo modyfikowanie auta, cokolwiek. No trzeba po prostu zająć czymś głowę, tak? Przed selekcją nie do końca zagoiły mi się stopy. Miałem troszeczkę ran związanych z bieganiem i z tego, że na siłowni spadł mi ciężar, także nie mam kompletnych paznokci i parę bąbli. No i po 5 dniach w wilgotnym lesie troszeczkę to wszystko wyszło. Plus do tego duże przeciążenie śródstopia. No i po zatrzymaniu się już troszeczkę ciężko jest odpalić. Generalnie do przodu, lewa, prawa i tak 40 km. Na początku chęć
służby w jednostce, poprawienia sobie warunków służby, czyli dużo większe możliwości rozwoju, nauczania się nowych umiejętności, pracy z ludźmi, którym przede wszystkim chce się pracować i służyć, ale po pewnym dniu na selekcji to już nie idzie motywacja, tylko głowa i charakter. Tutaj żadna mantra i wyobrażanie, wizualizowanie sobie celu nie pomoże. To trzeba być wcześniej nastawionym na cel i kiedy jest już tak duże zmęczenie, to po prostu się to robi, a nie się o tym myśli. W naszych głowach przebiegają różne dialogi, rozmawiamy sami ze sobą. Często padają pytania, po co? Ale najważniejsze to iść cały czas do przodu i nie zastanawiać się zbytnio na tym. Przekroczenie tej bramy to jest takie wejście, może być, do magicznego ogrodu. Tak. Tu się wszystko dzieje inaczej. Tu się zaczyna przygoda. Ja się chyba przebiorę w ogóle, nie wiem, bo tak mówię. Chcesz może? Ciekawe, czy będzie za jakieś ognisko? Chyba będzie. Nie wiem. Udało się. Kurde, pogratulowałabym wam, ale chyba fajniej od Rozumiem, innych osób usłyszeć. Ale dziękujemy. Jak było? Jak ten maraton? Ja mam wrażenie, ja 5 dni czapki nie zdejmowałem. Pierwszy raz w życiu nie zdjąłem czapkę. No, maraton? Nie wiem, jakoś ultra zmęczony nie jestem, bo się nawarstwiło to wszystko, ale czuję się taki od środka zrujnowany po prostu. Ja jestem zmęczony, ale czuję, że moja noga mi za to nie podziękuje za maraton. To tak a propos. Mieliście jakiś kryzys po drodze? Albo ile kryzysów mieliście? I ja miałem jeden kryzys i to nie wiem właśnie z jakiego powodu, ale akurat po tym jak skonsumowałem coś słodkiego, co miałem z racji, ale miałem delikatny zjazd i pod górkę mi się ciężko szło i przez to jeden chłopak z tyłu prawie mnie wyprzedził. No i tak mówię, że wtedy weszło mi to trochę na ambicje i pobiegłem. Ale tak to miałem jeden taki kryzys. Na początku mocno szedłem, a potem tak nie wiem, z 8 km szedłem trochę wolniej. Ja na początku miałem większy problem. Tak? No, raczej taki czułem się bez siły chyba po tym, że nie przespaliśmy prawie nocy. Mam wrażenie, że to dlatego, bo tak to w innych dniach to jeszcze wieczorem zjedliśmy przecież sporo. Ja przynajmniej zjadłem sporo i teraz rano czułem kryzys, ale potem tutaj wleciały jakieś jeszcze zapomniałem te wafle i jakieś inne rzeczy i już było okej, już na samym Bo coś przecież mamy pół w terapii, jak jest. No, już końcówka to już była sama walka. ale rzeczywiście ten sen jest kluczowy. Jak komuś zamoknie śpiwór, Tak. to jest lipa. Jak pierwszego dnia, bo jak się człowiek nie wysypa, to się nie regeneruje. I ten właśnie dzisiaj, jak przez to się prawie nie spałem, tak samo to też ten kryzys mi się wydaje, że tym był też spowodowany, nie? Jedzenie to jeszcze jakoś idzie się przyzwyczaić, ale sen to faktycznie jest taka rzecz, że bez niego to... No bo tak jak się mówi, to jest najlepszy chyba naturalny taki steryt, jaki może być. Gdzieś o 30% słyszałem, że zwiększa wyniki i tak dalej. Tak, więc naprawdę dzisiaj myślę, że tego zabrakło. Że ten weekend do końca to już będzie naprawdę udany, a potem będą kolejne wyzwania. Jeśli mogę tak filmowo powiedzieć. Kolejne wyzwania, kolejne ciężkie momenty. Ale na ten moment myślę, że możemy uśmiechnąć się Działać. i działać. Tak.